Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o czymś bardzo osobistym. Jest jedno pytanie, które słyszę bardzo często, które zawsze sprawia, że na sekundę zatrzymuję. Karolina, czujesz się bardziej Polką czy Rosjanką? Dzień dobry wszystkim. Mam na imię Karolina i ten kanał o mnie, o mojej rodzinie, o życiu w Polsce, o powrocie do Polski i adaptacji tutaj. Zaczynamy. I wiecie co? Oczywiście jestem Polką, ale to pytanie jest chyba takie trudne, bo mam obywatelstwo Rosji i w Polsce nie jestem obywatelką. Jest też wiele nowych osób, dlatego zacznę dzisiaj od początku mojej historii. Moja mama była Rosjanką, ale mój ojciec jest Polakiem, bo on żyje w Polsce całe życie. I w dzieciństwie ja mieszkałam w Polsce, a potem wyjechałam z mamą do Rosji i trafiłam tam do domu dziecka, bo mama zmarła i wychowałam się tam. Od urodzenia mam polskie imię Karolina i miałam też polskie nazwisko Sobota. I zawsze słyszałam w Rosji pytanie, skąd jesteś, jakie masz pochodzenie i coś takiego, bo nazwisko i imię jest bardzo nietypowe dla Rosji i dlatego zawsze dostawałam takie pytanie. I kiedy dostawałam takie pytanie, to zawsze miałam odpowiedź. Jestem Polką, przyjechałam z Polski i zawsze odpowiadałam tak na to pytanie. Obywatelstwa Rosji też nie miałam. Dostałam obywatelstwo Rosji w wieku 12 lat. Do tego nie miałam żadnego obywatelstwa i otrzymałam to obywatelstwo w Rosji jak cudzoziemką. I to też jest tak trudne, bo nie byłam w Rosji swoją. Nie miałam obywatelstwa, miałam polskie imię, nazwisko, dlatego też było to tak trochę dziwne, bo mieszkałam i zawsze odpowiadałam, o, jestem Polką. I to było dziwne. Ale teraz, kiedy wzięłam ślub z Antonem, to zmieniłam nazwisko na Antona, bo to potrzebne, mam nazwisko męża, to jest nazwisko Antona, które teraz mam. Szukałam w internecie i odszukałam swojego ojca, odszukałam rodziny i wtedy pomyślałam, że trzeba przyjechać do Polski i zobaczyć, jak tu mieszkać. Przyjechałam do Poznani, bo w Poznaniu była taka szkoła policyjna, w której uczyłam się języka polskiego i kierunek jakiś. Kiedy skończyła się wiza, wyjechałam z Polski i pojechałam do Rosji, zrobiłam tam kartę Polaka, nauczyłam się historii Polski, nauczyłam się trochę mówić po polsku i takie różne rzeczy, tradycji, tam coś takiego. Otrzymałam tę kartę Polaka i wróciłam do Polski z rodziną, z Antonem i Jarosławem. Teraz mieszkam w Polsce, jestem bardzo szczęśliwa w Polsce, bardzo kocham tu mieszkać, ale też dostaję takie pytanie, skąd jesteś? Zawsze odpowiadam, że jestem Polką. Kiedy ktoś słyszy mój akcent, to zawsze
jak to możliwe, że Polka nie umie gadać po polsku tak proste? To zawsze odpowiadam, że mieszkałam w Rosji tyle lat i teraz mieszkam już w Polsce i uczę się języka polskiego, bo chcę mówić fajnie, bez tego żadnego akcentu. Chcę mieszkać tutaj budować swoje życie i dlatego często dostaję takie pytanie. I mam jedną odpowiedź, którą chcę tak odpowiadać. No, oczywiście, że jestem Polką, ale w Polsce mam akcent, w którym mówię po polsku. Taki akcent, który słychać od razu. I z tego przykładu nie jestem tak w Polsce też na 100% Polką, bo zawsze ktoś słyszy mój akcent, to zawsze można pomyśleć, że nie jestem Polką, że jestem skąd, ale nie jestem z Polski. Ale w Polsce często słyszę, że o, pani jest cudzoziemką, o, pani nie jest Polką, o, pani nie ma obywatelstwa polskiego. I to jest tak trudno to słuchać, bo nie mam obywatelstwa, ale jestem Polką. I chciałam, żeby było to widać. Jak to powiedzieć? Jeżeli nie mam obywatelstwa polskiego, to nie znaczy to, że nie jestem Polką, nie? Najciekawsze jest chyba to, że teraz naprawdę bardzo dobrze czuję się w Polsce. Lubię tutaj mieszkać, mam swoje życie, to właśnie tutaj chcę zostać. Ostatnio załatwiałam dużo różnych dokumentów i właśnie chyba kilka dni temu wydarzyła się sytuacja, której chyba długo nie zapomnę. Byłam w ZUS-ie. Pani przygotowała do mnie dokument i w tym dokumencie jest napisane obywatelstwo i było napisane polskie. I ja mówię pani, na razie nie mam obywatelstwa polskiego. A pani mówi, ale pani jest Polką. I ja mówię, tak, jestem Polką, ale nie mam jeszcze obywatelstwa. I było to dla mnie bardzo radosne, bo pierwszy raz w takim oficie, jak administracja albo urząd, ktoś powiedział, że o, a pani jest Polką. Bardzo radosno było z tego, bo tak, jestem Polką. I to było dla mnie fantastyczne. Naprawdę, zrobiło mi się bardzo miło z tej sytuacji. Pomyślałam sobie, kurczę, pierwszy raz w urzędzie ktoś powiedział do mnie, Polka, jesteś Polką. Ja tak, była bardzo radosna. Oczywiście dokument został poprawiony, zmieniłam to obywatelstwo na rosyjskie, bo teraz nie mam jeszcze polskiego, ale sama sytuacja była fajna, naprawdę fajna, bo zrobiło mi się ciepło w serduszku. Na co dzień wygląda to trochę inaczej, bo kiedy załatwiam różne sprawy, dokumenty, to zawsze piszę cudzoziemiec. Ale też mam kolejki, w tych kolejkach jestem z innymi migrantami w Polsce i dlatego często łapię sobie, że myślę, o, Karolina, jesteś Polką, Karolina, masz ojca Polaka, Karolina, jesteś Polką, nie ma dyskusji, ale zawsze trzeba to przypomnieć, bo kiedy jestem w urzędzie, ale załatwiam różne sprawy, to zawsze myślę, że jestem cudzoziemką,
trzeba zrobić to trochę inaczej, nie jestem Polką i lepiej sobie, że chcę przypomnieć sobie, że jestem Polką, nie jestem cudzoziemką. Naprawdę chciałabym, żeby więcej tego słychać, że jestem Polką, ale nie wiem, myślę, że kiedy będę mówić bez takiego żadnego akcentu wschodniego, to już będę Polką na 100%. Ale też jest taka sytuacja, że wychowanie, przepisy życiowe, też nie znam polskich przepisów, nie mam pojęcia o wychowaniu w Polsce, bo wychowałam się w Rosji i tam jest trochę to inne. I wiecie co? To wychowanie, przepisy życiowe, jakieś polskie, to trzeba uczyć. Dla mnie też. Ja teraz też jestem w Polsce podobno dziecko, bo ja nic nie znam, uczę się tego codziennie. Rok za rokiem nie będzie tego akcentu, myślę. Wszystko będzie dobrze. Myślę, że tak. Ale w Rosji ja też nigdy nie byłam na 100% Rosjanką, bo polskie imię, polskie nazwisko, no to oczywiście wszyscy pytają, skąd jesteś tam, różne takie pytania. I nigdy nie byłam tam Rosjanką, ale w Polsce często słyszę, bo w Polsce dużo dziewczyn ma imię Karolina. I zawsze słyszę tak Karolina, ja tak bo w Rosji ja w mieście, w którym mieszkałam, tam w domu dziecko, w całej szkole była zawsze jedna Karolina i to byłam ja. Ale teraz w Polsce to trochę dziwne, bo kiedy ktoś mówi tam w sklepie Karolina, ja zawsze a to nie do mnie. Ale fajnie to wszystko, bo chcę zostać w Polsce, chcę mieszkać w Polsce i trzeba tego się nauczyć. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Subskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia. Pa!